Cześć, mam dla Was zestawienie mocnych horrorów, które trzymają gracza w napięciu przez większość rozgrywki. Zaczynamy. Zestawienie zaczniemy od produkcji studia Frictional Games, Amnesia: The Bunker. Gra osadzona w czasach I wojny światowej, gdzie jako francuski żołnierz Henry Clement zostajemy uwięzieni w tytułowym bunkrze. Wejście do niego zostało zawalone przez uciekających oficerów, a my musimy dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć potrzebne przedmioty do wysadzenia zawału i wyjść z tego cało. Niestety zadanie nie jest takie proste. W bunkrze poza dwoma NPC-ami, z którymi interakcja jest chwilowa, nie ma żywej duszy. Tylko my i wszędzie otaczający nas mrok oraz bestia w nim czyhająca. Mrok jest tutaj kluczowy, ponieważ gdy jest ciemno, to maszkara jest bardziej aktywna. Do tego dochodzi też kwestia hałasu. Im więcej go generujemy, tym większe szanse, że zwabimy tym bestię. A na domiar złego naszym źródłem świata jest latarka na dynamo, która cholernie hałasuje. W głównym pomieszczeniu, który stanowi dla nas coś w rodzaju save roomu, jest generator, który zapewnia prąd w bunkrze, ale niestety zapasy paliwa nie są zbyt duże i nie występują zbyt często. Im dłużej błądzimy po bunkrze, tym większe straty w zasobach. Grę możemy przechodzić powoli i po cichu, jak najmniej narażając się bestii, albo niektóre przeszkody rozwalić granatem i tym przyspieszyć rozgrywkę, ale i zwiększając ryzyko ataku potwora. Sama gra może nie jest bardzo straszna pod względem jumpscare czy otoczenia, jednakże klimat robi tu właśnie przebywanie w samemu, w zawalonym bunkrze usłanym trupami, w dodatku z jakimś paskudstwem czyhającym się w mroku, które tylko czeka na nasz błąd. 93% pozytywnych opinii mówi samo za siebie. Skoro jesteśmy już przy polującej na nas bestii, to oczywiście w tym zestawieniu nie mogłoby zabraknąć Alien Isolation od Creative Assembly. Pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów uniwersum obcego. Choć to historia spoza kanonu, to deweloperzy wiernie trzymają się całego lore obcego. Grafika sprawia, że czujemy klimat starego uniwersum Ridleya Scotta. W grze wcielamy się w Amandę Ripley, córkę Ellen z serii filmowej, która właśnie poszukuje matki i załogi Nostromo. Amanda wyrusza na stację kosmiczną Sewastopol w celu zbadania czarnej skrzynki, lecz ta wiedza okupiona będzie wysoką ceną. Rozgrywka nastawia nas na cichą eksplorację, nie uświadczymy tutaj komandosów próbującym ubić obcego, a jedynie zdesperowaną załogę stacji, zbuntowane androidy i oczywiście naszego największego myśliwego, który ma bardzo dobry słuch i jest znacznie szybszy niż my, więc nawet ucieczka nie wchodzi w grę. Fabuła rozkręca się powoli, jednak jesteśmy cały czas trzymani w napięciu już od momentu pierwszego spotkania z obcym. Cały czas towarzyszy nam strach, który nieraz budowany jest powolutku, by w momencie wywalić bazukę i po chwili atakuje nas paskudem. A niestety, żeby przeżyć, musimy zaryzykować i ruszyć dupsko z bezpiecznego ukrycia. W późniejszej części gry zdobywamy sprzęt, który pozwoli nam się ubronić przed obcym, co sprawia, że jest jeszcze bardziej wkurzony i niebezpieczny. Alien Isolation to gra, przez którą oddychamy z ulgą, gdy mamy chwilę spokoju lub siedzimy spięci całą rozgrywkę. 92% pozytywów, pozostałe 8 pewnie zbytnio się bało. Skoro mieliśmy gry trochę spokojniejsze pod względem rozgrywki, to teraz pora na mistrza w sferze Hide and Run. Outlast od Red Barrels to absolutny majstersztyk w gatunku. Mocne sceny gore, flaki na wierzchu, psychopaci goniący nas na każdym kroku i do tego tajemnice do rozwikłania. W grze wcielamy się w Milesa, dziennikarza śledczego, który po dostaniu cynku podejmuje się z badania tajemniczych wydarzeń, do których dochodzi w zakładzie psychiatrycznym. Na miejscu witają nas sceny masakry rodem z piekieł, rytuały i eksperymenty przeprowadzane na pacjentach. Do tego dochodzi motyw grania przez obraz z kamery i już mamy pełne gacie, gdy musimy uciekać przed obłąkanymi wrogami, w dodatku niezbyt dobrze widząc, gdzie jesteśmy. Od czasu do czasu dostaniemy na twarz dobrze wkomponowanego straszaka, jakby nam się wydawało, że przez chwilę jesteśmy bezpieczni. Gra kładzie nacisk na unikanie przeciwników, gdyż nie możemy się bronić. Niestety nie jest to proste i wtedy gra staje się dynamicznym akcyjniakiem, gdzie zwiewamy ile sił w nogach przed gościem z pałą na wierzchu. A propos takich scen. To twórcy nie pokazują w 100% wszystkiego. Czasami jest to tylko chwilowa scena lub jakiś dźwięk, a resztę dopowiadamy sobie sami i to ryje nam banię jeszcze bardziej niż sama gra. Warto też wspomnieć o genialnym dodatku Whistleblower, gdzie wcielamy się w postać pracownika firmy Murkow, który to właśnie poinformował naszego Milesa o tym, co się wyprawia w tym miejscu. Jest to nie tyle co dodatek, a raczej pełna wersja Outlasta, ale opowiedziana z perspektywy właśnie tego pracownika. 96% pozytywnych opinii na Steam jak najbardziej uzasadnione. Visage od Sad Square Studio, wydany w 2020 roku, to niewątpliwie mocna pozycja w gatunku horroru psychologicznego. Rozgrywka toczy się w domu z przerażającą przeszłością.
Przemoc, utrata poczytalności czy śmierć to nie najgorsze, co spotkało rodziny, które w nim mieszkały. Jako gracz przemierzamy pokój po pokoju, poznając jaki mrok skrywa każdy z nich. Naszą głowę nawiedzają wspomnienia nieżyjących już rodzin, mieszają w niej, ale mogą też zaatakować. Tak więc śmierć tutaj jest częścią gry. W samej grze przeżywamy właśnie te wspomnienia. Co do rozgrywki, to nie możemy się bronić, możemy jedynie uciekać, zbierać kluczowe przedmioty, wpływać na otoczenie i rozwiązywać zagadki, by w końcu dowiedzieć się, czemu nawiedzają nas mroczne widma i wyrywać się z tego koszmaru. Ciekawą zastosowaną mechaniką jest stan poczytalności naszej postaci. Im gorzej z naszą psychiką, tym więcej i częściej gra będzie nas straszyć. Dlatego też musimy przebywać w świetle, czy też zażywać leki. Tak więc świeca w dłoń i do przodu. Gra cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami na Steam, na tą chwilę aż 86% graczy poleca tą pozycję, co zachęca do przetestowania naszej psychiki. A teraz przejdźmy do kolejnej gry. Madison od Bloodhouse Games to z pewnością mistrz jumpscarów. Czy jest ich za dużo i możemy się na nie uodpornić? To już kwestia indywidualna. Nie umniejsza to jednak strachowi, który im towarzyszy, a jest go tu sporo i chyba o to w tym chodzi. W grze wcielamy się w Luka, który pada ofiarą Madison. Demon zmusił go do przeprowadzenia rytuału zapoczątkowanego kilkadziesiąt lat temu. Całkiem ciekawy jest zamysł, że przez tortury, które demon na nas stosuje, musimy dokończyć ów rytuał. Korzystając z Polaroida rozwiązujemy zagadki, które generowane są losowo, przeganiamy demona, czy też przenosimy się do innych lokacji, by zapoznać się z ich mroczną historią. Aparat pełni też funkcję pomocy w eksploracji, bo dzięki niemu możemy widzieć w ciemnościach, czy po pstryknięciu fotki odkryć jakąś wskazówkę. W grze poszukiwanie kluczowych przedmiotów wiąże się z ryzykiem ściągnięcia na siebie uwagi Madison. Gra kładzie też mocny nacisk na zagadki logiczne i backtracking. Gdzie można tutaj zauważyć spory minus tej gry, to jest stosunek ekwipunku do sporej ilości przedmiotów, które niestety nie wiadomo kiedy będą nam potrzebne, właśnie do często mało intuicyjnych łamigłówek, na które tracimy mnóstwo czasu. Pomimo swoich wad, Madison robi robotę i potrafi dobrze wystraszyć. 87% twierdzi, że tak. Zastanawiałem się, czy dodać tę pozycję do tego zestawienia ze względu na jej słabe oceny, jednakże w moim mniemaniu ta gra przebija te poprzednie i ci, którzy przeżyli The Dark Occult od Rim Games, czy raczej The Conjuring House, pewnie się ze mną zgodzą. Gra na premierę miała sporo bugów i potrafiła wywalić grę, a ty miałeś save'a pół godziny temu i to pewnie w dużej mierze wpłynęło na oceny, ale zostało to w miarę naprawione. Ja spotkałem się tylko raz z takim crashem podczas rozgrywki. Ale wracając już do samej gry. W grze przemierzamy nawiedzoną posiadłość Atkinsona, gdzie musimy odnaleźć artefakty, które pomogą nam wygnać demona. Ta gra ma wszystko, co potrzebne świetnemu horrorowi i podaje to w dobrze wyważony sposób. Standardowo mamy eksplorację i zagadki logiczne, niektóre generowane losowo, do tego dostajemy bardzo mroczną posiadłość, w której łatwo się pogubić, mapa jest niedokładna i może nas wprowadzić w błąd akurat wtedy, kiedy goni nas upiór. Właśnie, upiór. Kobieta, która drze ryja po całej posiadłości i czyha na nas na każdym kroku, przez co siedzisz napięty jak baranie jaja przez cały czas. Do tego w późniejszym czasie dostajesz dwie kolejne maszkary, które próbują cię zabić. Jakby ci było mało, to Psychodela też się trafi i w najmniej oczekiwanym momencie dostaniesz na ryj takim straszakiem, że ci się grać odechce. Gra zmusza cię do planowania każdej wyprawy po jakieś kluczowe przedmioty, tak abyś przypadkiem nie pomylił pokoju podczas ucieczki przed Babą Jagą. A jak ci to jeszcze nie wystarczy, to sobie możesz odpalić grę w trudniejszym trybie, gdzie wszyscy chcą cię zabić ze zdwojoną siłą, a tobie mapa nie działa i nawet nie wiesz gdzie jesteś. Także powodzenia. Szczerze polecam tą pozycję pomimo jej słabych ocen, a z mojej strony to już wszystko. Do następnego. Cześć.